Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania S26, S26 Plus i S26 Ultra. Jesteśmy świeżo po premierze, mieliśmy chwilę, żeby pobawić się z tymi urządzeniami, więc zobaczcie nasze wrażenia. Jak już Samsung zdążył nas przyzwyczaić, nowe S-ki to raczej walka na software niż hardware i od kilku lat brakuje czegoś wow. Natomiast moim zdaniem nie jest aż tak źle jak rok czy 2 lata temu. Zaczynamy od S26, czyli najmniejszego z rodziny Galaxy. Z najważniejszych zmian telefon jest wyposażony w tej chwili w najnowszy procesor Exynos 2600. Powstał on w 2-nanometrowym procesie technologicznym. Telefon ma być teraz znacznie bardziej wydajny. Według Samsunga o 39% poprawiono NPU, 24% GPU i 19% CPU. Ma się to oczywiście przekładać na szybsze działanie z AI, szybsze działanie w grach, a także szybsze działanie w ogólnym użytkowaniu. Jak wchodzi na salę Exynos, to robi się gorąco, więc tutaj Samsung uspokaja, że przeprojektował komorę parową i spadki wydajności nie powinny występować. Chłodzenie jest lepsze, natomiast jak będzie, zobaczymy. Czas pokaże w testach. W S26 też nieznacznie urósł ekran, ma w tej chwili 6,3 cala, a także bateria ma teraz 4300 mAh i jest o 300 mAh większa od poprzednika. Ładowanie przewodowe to niestety nadal tylko 25 W. A aparaty? W S26 mamy dokładnie to samo co w S25. Główny aparat 50 megapikseli z f1.8, tele trzykrotne 10 megapikselowe z f2.4 i szeroki kąt 12 megapikseli f2.2. Co ciekawe, z S26 znika tryb nocny, znika także podwójne wideo, funkcja, która w tej chwili zyskuje na popularności ze sprawą wprowadzenia jej chociażby do iPhone'a. Tej decyzji nie rozumiem, natomiast dochodzi funkcja trzymania horyzontu. To akurat fajne, jeśli ktoś dużo nagrywa ujęć sportowych czy w ruchu. Jeśli chodzi o cenę, jest drożej niż rok temu, ale dostajemy więcej pamięci. Za 12 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci musimy zapłacić w tej chwili 4499 zł, a wersja 12512 kosztuje 5399 zł. Jest dużo promocji na start, odkupy, bonusy, o których przeczytacie w opisie. S26 Plus to w praktyce większe S26, więc w tym miejscu wspomnę o kolorach, które są dla całej serii, czyli fioletowy, jasno-niebieski, czarny oraz biały. Z różnic w stosunku do S26 w Plusie dostajemy jeszcze Super Fast Wireless Charging, czyli ładowanie bezprzewodowe 25 W, no a przewodowe 45 W. Bateria jest taka sama jak w S25 Plus, czyli ma 4900 mAh. Ceny 12256 od 5599 zł, a 12512 startuje od 6499 zł. No i zanim przejdziemy do creme de la creme, czyli S26 Ultra, dwa słowa o sponsorze tego odcinka, czyli o firmie UAG, która ma już gotowe case'y na najnowsze telefony z serii S26. Mieliśmy je, mierzyliśmy, możecie zobaczyć jak leżą na poszczególnych modelach smartfonów. Przyznam, że mi bardzo podobają się, fajnie pasują do gamy kolorystycznej, no i UAG słynie z tego, że są bardziej wytrzymałe od reszty pokrowców dostępnych na rynku i chronią tak jak wyglądają, czyli porządnie. W każdym z pokrowców macie wzmocnione narożniki, standaryzację militarną, pełną kompatybilność z funkcjami bezprzewodowymi smartfona, no i case poprawia także chwyt i jednocześnie nie powoduje, że telefon jest przez to znacznie większy czy grubszy. Natomiast UAG to nie tylko pokrowce, ale także akcesoria takie jak kable, powerbanki oraz ładowarki, które oczywiście są kompatybilne z najnowszą serią S26. Przechodzimy do dania głównego, czyli S26 Ultra. Najwięcej zmian, najbardziej flagowy z całej serii S26. Co nowego? Tutaj mamy odejście od Exynosa na rzecz Snapdragona 8 Elite Gen 5 for Galaxy, który wykonany jest w 3-nanometrowym procesie technologicznym. W praktyce Samsung zapewnia, że jest tak samo wydajny jak Exynos u mniejszych braci, natomiast nowością i chyba moją ulubioną funkcją jest ekran prywatyzujący. Tutaj Samsung pokazuje, że potrafi wyświetlacze, no i ci, co używają specjalnej folii, wiedzą, że kiedy chcecie pokazać coś drugiej osobie na telefonie, zwykle jest to problematyczne. Samsung rozwiązał to w ten sposób, że możecie na żądanie włączyć prywatyzację ekranu. Wtedy telefon zmienia sposób podświetlania pikseli i używa tylko tych o wąskim kącie. Dzięki temu to my decydujemy, kiedy widać coś z boku naszego telefonu, a kiedy nie. Świetna funkcja, która przydaje się w miejscach publicznych, w komunikacji miejskiej, podczas wpisywania PIN-ów, haseł, przy korzystaniu z aplikacji bankowych, ale jednocześnie nie utrudnia wspólnego oglądania treści na telefonie ze znajomymi, czy pokazania czegoś na ekranie. Super funkcja i mam nadzieję, że niedługo będzie standardem na rynku. Dodatkowo możemy skonfigurować powiadomienia tak, żeby z konkretnych aplikacji wyświetlały się one jako prywatne, nawet kiedy reszta ekranu nadal pozostaje widoczna. Nowości w S26 Ultra jest natomiast więcej, poza oczywiście całą masą nowych feature'ów AI, którą będziemy testować w pełnej recenzji w każdym modelu. S26 Ultra nareszcie ładuje się z mocą 60 W.
co dla Samsunga umówmy się, że jest rewolucją. Daleko do chińskich standardów, ale 60 W jest rozsądnym kompromisem. Do tego mamy ładowanie bezprzewodowe 25 W, a co to oznacza w praktyce? Według Samsunga 75% naładowania osiągniemy w 30 minut, a pełne naładowanie ma być możliwe w mniej niż godzinę. Jeśli chodzi o aparaty, główny obiektyw 200 megapikseli w tej chwili z jaśniejszą optyką f1.4, teleobiektyw z zoomem 5-krotnym i również jaśniejszy z f2.9 i podobno dużo bardziej poprawiona fotografia nocna. No i oczywiście tryb blokady horyzontu, a szeroki kąt został taki sam, czyli tu jest 50 megapikseli i f1.9. Są także nowe kodeki wideo. Można zapisywać nagrania o wysokiej rozdzielczości na dyski zewnętrzne, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Natomiast Samsung mówi o tym, że minuta nagrania w 8K potrafi zająć nawet 1,5 giga. O wszystkich nowych funkcjach AI nie będę wam mówił, bo jak to bywa, warto najpierw sprawdzić, jak to działa, a nie tylko opierać się na materiałach promocyjnych. Natomiast z najważniejszych, na które warto zwrócić uwagę, mamy rozszerzoną możliwość edycji zdjęć, mamy możliwość łączenia 2 zdjęć w jedno, mamy także nowego asystenta kontekstowego działającego w tle. Natomiast o tym już słyszałem w poprzednich Galaxy i działało to średnio, jeśli ktoś rzeczywiście z tego korzysta, to dajcie znać. Natomiast to, co jest też fajne, to bezpośrednia poczta głosowa, która odbierze za nas telefon. W tej chwili asystent jest w stanie porozmawiać z naszym rozmówcą, powiadomi on odbiorcę, że nie możemy rozmawiać i zapisze wszystko lokalnie na telefonie, a także jest w stanie od razu zrobić nam transkrypcję tego, co chciał nam przekazać dzwoniący. Fajne, no i zobaczymy, jak to też będzie działało w praktyce. Jest oczywiście wsparcie dla asystentów AI, w tej chwili mamy aż 3 asystentów w Galaxy, czyli Perplexity, Gemini, no i Bixby. S26 Ultra ma obsługę oczywiście rysika S Pen, dalej ma ekran 6,9 cala i waży 214 gramów. No i na końcu ceny. W wersji w S26 Ultra mamy aż 3. Podstawowa 12256 startuje od 6499 zł. Za 12512 musicie zapłacić 7399 zł. No i nowość, czyli 16 GB RAMu i terabajt pamięci za 8699 zł. W przypadku Ultra warto skorzystać z promocji większej pamięci w cenie niższej, bo dostajemy jeszcze bonusowe 4 GB RAMu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o nowościach w najnowszych S26, S26 Plus i S26 Ultra. Oczywiście moim faworytem zostaje ten ekran prywatyzujący. Uważam, że to jest naprawdę coś nowego, lekki powiew świeżości i fajnie, że Samsung nam to pokazał. No i oczywiście sekcja komentarzy jest dla was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!